Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Co dziś może zaciekawić? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform X, Station 5 i z Bloomberga. Zapraszam. Co dziś może zaciekawić, skoro nie ma handlu w Japonii, nie ma handlu w Londynie i nie ma handlu w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj sesja jest taka na rozgrzewkę, na 1/4 obrotów. Prawdopodobnie nic wielkiego się nie stanie na rynkach finansowych na całym świecie. Natomiast co może dzisiaj zaciekawić? Prawdopodobnie o godzinie 9, między godziną 9 a 10 zaczną się pojawiać dane makroekonomiczne o wskaźnikach PMI dla Europy za grudzień i to one mogą skupić swoją uwagę. Dla nas Polaków najważniejsze są dane o grudniowym wskaźniku PMI, który poznamy dla sektora przemysłowego i jak widzimy tutaj mediana prognoz sygnalizuje lekki optymizm, lekki wzrost wartości tego wskaźnika. Jako że w ostatnich miesiącach obserwujemy bardzo silną korelację między zachowaniami wskaźników PMI a zachowaniem amerykańskiego dolara. Jeżeli amerykański dolar się umacniał, to wskaźniki PMI spadały, a jeżeli amerykański dolar zaczął się osłabiać, to tak jakby na całym świecie zaczęło dochodzić do ożywienia gospodarczego i wskaźniki PMI zaczęły się poprawiać. Także jestem ciekawy, czy faktycznie tak się stanie i będziemy świadkami kolejnego razu, kiedy ten wskaźnik był lepszy niż zakładały prognozy i był lepszy niż odczyty za listopad, za poprzedni okres. Dlatego też z dużą uwagą śledźmy to, co się wydarzy dzisiaj po godzinie 9. Oczywiście im bardziej optymistyczny odczyt wskaźnika, tym lepiej. Rynki finansowe na chwilę obecną, rynek polskich aktywów sprzyja popytowi na ryzyko, więc każdy odczyt danych makroekonomicznych lepszych niż zakładały prognozy powinien sprzyjać jeszcze bardziej, tym silniej powinien sprzyjać polskim aktywom. Pomimo tego, że mamy dzisiaj bardzo luźny dzień, nie pracują najważniejsze centra finansowe na świecie, to jednak te dane makroekonomiczne mogą stać się pretekstem, jeżeli będą lepsze niż zakładały prognozy, zwłaszcza gdyby były lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy, do tego, żeby wydźwigać polskie aktywa na coraz wyższe poziomy, zwłaszcza rynek polskich akcji. Więc będę szczególnie intensywnie obserwował zachowanie rynków po godzinie 9. Rynki finansowe naprawdę są dzisiaj w uśpieniu. Niewiele się dzieje, spready są bardzo szerokie, prawdopodobnie tak będzie aż do końca tego dnia. Należy go po prostu przeczekać, a już jutro wrócimy z pełną siłą do dyskontowania tego, co się ma wydarzyć na rynkach finansowych, a naprawdę powinno się w styczniu bardzo wiele wydarzyć. Rynek złotego dzisiaj dość stabilny i prawdopodobnie tak będzie przez cały dzień. Zakładam, że tylko dane lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy mogłyby wywołać jakąś falę większego ruchu. Dlatego też w moim scenariuszu bazowym, któremu daje około 80% prawdopodobieństwa realizacji podczas dzisiejszej sesji, niewiele się wydarzy i te poziomy, które teraz obserwujemy, zobaczymy na koniec dnia na euro-złotym, a jeżeli uda się utrzymać nad poziomem 1800 punktów na indeksie WIG20, to także przed jutrzejszym startem prawdziwego handlu na rynkach finansowych warszawska giełda papierów wartościowych będzie faworyzowała scenariusze prowzrostowe, które zakładają nawet ruch w okolicach 2000 punktów. Natomiast gdyby się okazało, że dane o wskaźniku PMI dla sektora przemysłowego są lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy, to w takiej sytuacji oczywiście zachęta i zaproszenie do szybkiego rajdu w okolicach 2000 punktów byłoby wzmocnione pod względem fundamentalnym. Przypominam, że giełda dyskontuje przyszłość w perspektywie następnych 6 do 9 miesięcy, więc skoro ożywienie gospodarcze już teraz ma miejsce, gdyby tak wskazywały dane makroekonomiczne, oznaczałoby to, że rynek nie zdyskontował tego zjawiska i powinien ruszyć bardziej żwawo, dynamicznie w górę, aby zneutralizować te wyceny,
które były dokonywane w poprzednich miesiącach, sytuacji, która nie była faktycznie odzwierciedlona w gospodarce. Dlatego też te dzisiejsze dane o wskaźniki PMI mają takie duże znaczenie. Będziemy mieć też sesję w Europie na indeksie DAX, ale tutaj nie spodziewam się większej aktywności. Moim zdaniem będziemy także tutaj czekać na to, co się jutro wydarzy. Myślę, że euro-dolar także pozostanie na niezmienionych poziomach, a jako że poprzedni miesiąc, czyli grudzień, cały rok zakończyliśmy aż nad poziomem 1,07, to naprawdę sygnalizuje, że popyt na euro ma ochotę kontynuować ruch do góry na początku nowego roku i prawdopodobnie taki jest scenariusz bazowy, który byłby jeszcze bardziej sprzyjający popytowi na ryzyko na rynku emerging markets, ponieważ osłabienie amerykańskiego dolara temu sprzyja. Widzimy także osłabienie amerykańskiego dolara na parze dolar do jena i w tym wypadku myślę, że dopiero jutrzejsza sesja będzie nam w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy te wsparcia w okolicach 130 zostaną pokonane, czy też nie. Natomiast sytuacja techniczna faworyzuje scenariusze prospadkowe i warto o tym pamiętać. I popyt na ryzyko także zaczyna być sygnalizowany przez zachowanie Bitcoina, który jest wyciągany, ale w tym wypadku pamiętamy, że mamy do czynienia raczej z ruchami robaczkowymi. Tutaj zmienność jest naprawdę niewielka i tutaj dopiero powrót na poziom 17 tysięcy dolarów byłby faktycznym sygnałem, że popyt na ryzyko atakuje. Na chwilę obecną jest to na razie oddalona perspektywa. Prawdopodobnie dzisiaj się niewiele wydarzy. Na Bitcoinie daje 95% prawdopodobieństwa, że zakończymy dzień dokładnie na poziomach, które teraz obserwujemy. No i tutaj nic szczególnego więcej się nie wydarzy. Także zobaczymy, jak to faktycznie będzie. No i raczej dzisiaj należy się nastawić na to, że będzie bardzo spokojny dzień i aktywność będzie znikoma w oczekiwaniu na to, co się wydarzy, kiedy prawdziwe rynki, centra finansowe na całym świecie, w Azji, w Londynie i w Nowym Jorku jutro dopiero wrócą do gry. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zachęcam do tego, żeby odwiedzić sobotni wpis dotyczący prognoz na cały 2023 rok i oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i życzę dzisiaj spokojnego dnia. Pozdrawiam.